Jak będzie na granicy? Czy będzie jakieś fukanie, czy będą jakieś kontrole, czy będzie sprawdzanie bagażu, czy będzie jakieś prześwietlanie dzikie, ściąganie jakichś QR kodów na telefon, skanowanie, jakieś szmery bajery. No i zawrócił kierowca, który mnie podwiózł. Już myślałem, że ten pan chce mnie też zabrać, ale nie ma aż tak dobrze. Witam serdecznie w odcinku numer 2 z serii Białoruś 2 z Jak to daleko. Jak to brzmi? Szanowni Państwo, zaczynamy drugi odcinek, tak jak wspomniałem, prawilnie na przystanku autobusowym. Co tu jeździ? Leśna Podlaska, Falatycze Wieś i Łosice. Do Łosic trochę jest, ale na przykład do Leśnej Podlaskiej jest tylko o 6:21, więc też nie ma tak dużo transportu. Jest coś takiego jak wykluczenie komunikacyjne, transportowe, zwłaszcza w miejscach w takich, w których teraz jesteśmy, czyli na wioskach, w małych miasteczkach. Ludzie, którzy nie mają samochodów bądź są starsi i nie mogą kierować, mają jest tak zwane wykluczenie transportowe. Warto o tym wspomnieć przy okazji tutaj właśnie tego przystanku. Łapanie autostopa idzie całkiem dobrze i mordo, gdzie tak blisko. Całkiem dobrze i powiedziałbym, mogłoby być lepiej. Jestem w trasie już ponad 4 godziny. Do granicy pozostało nam jeszcze, szanowni Państwo, około 60 paru kilometrów, więc jest ogromny potencjał na to, żeby dzisiaj jeszcze dojechać. Zobaczymy, może się uda też do Brześcia dojechać, ale ja to dzisiaj bym tylko chciał, moi drodzy, granicę przekroczyć. Być już na Białorusi, a tam już wola Boga. Co będzie, to będzie. O, 9 stopni, w nocy będzie z 5. Ale kurczę, mam namiot, mam śpiwór. Sobie jak coś to sam rozłożę rezydencję. Ale no 5 stopni to już tak, to już robi wrażenie. W październiku. No gdzieś tutaj wyrzuci mnie pan. O, czerwone jest, ja nie muszę. O, idealnie, super. Ktoś jedzie z tyłu? Nie, dobra, to ja bardzo dziękuję. Uciekają. Wszystkiego dobrego. Opa. Do widzenia, miłego dnia życzę. O, kolejny autostop przejechany. Czekajcie, czerwone tu, zielone dla kierownika zawsze jest. Jedno jest pewne, warto wcześniej wychodzić z domu, jadąc na Białoruś. Bo jak mnie przed samą granicą noc zastanie, to co, ja będę namiot rozstawiać? Przed samą granicą z buta też nie będę iść. Ajajaj, niedobrze kierowniku. Dobra, na czerwonym, ty. Raz na rok można. Powiem wam jedno, bardzo ważną kwestię, a mianowicie to, że jak pojechałem do Afryki z tym telefonem, z którym jechałem, czyli z najnowszym iPhone'em 16 Pro, wyobraźcie sobie, że takie gówno, że dawno takiego gówna nie używałem. Pół roku zalany od deszczu, no bo od czego innego? Czym miałem go zalać? Śliną w tej Afryce? Więc nie polecam kompletnie iPhone'ów i po drugie jeszcze bardzo wolny. W momencie, kiedy i się przegrzewał. Gwarancja nie została uznana. Telefon kosztował prawie 6000 zł w błoto. Jadę ze starym, sprawdzonym telefonem Samsungiem S21. Te zdjęcia, które oglądacie, to są właśnie z tego telefonu. Niesamowite. Przepraszam, może tutaj słabiej będziecie słyszeć. Niesamowite, jak zostałem potraktowany w ogóle przez obsługę X.comu, którego też nie polecam. Sklep X.com daleko, z dala jak najdalej, moi drodzy, z dala jak najdalej, bez sensu się męczyć. A iPhone, jako iPhone w telefonach, nie, raczej nie. Na pewno nie. MacBooka jeszcze polecę, ale iPhone'a nie ma bata. Nie ma co tutaj ściemy walić, ale idzie. No ja przeskakuję ze stopa na stopa, ze stopy na stopę. Słuchajcie, dosłownie podjeżdżam po kilka kilometrów i ma się wrażenie w tym jesiennym takim całym tej otoczce, że tutaj w ogóle ludzie
Poumierali. W ogóle jakaś apokalipsa totalna. Nie ma ludzi, ani żywego ducha. Ty, ale wybrałem skrót. Zamotałem. Mogłem jechać kulturalnie. Sarnaki, Janów Podlaski, granica. Nie spojrzał na mapę, pojechał na Wykidajłę. Teraz z panem Waldkiem podjechałem. Chwila, moment, wsiadam, wysiadam. Pan Waldek mówi, że kiedyś za komuny lepiej było, bo robota była. Ci, co pod sklepem piwo łoili, no to milicja przychodziła, dokumenty, pracujesz? Nie, no to do roboty. Co tutaj robisz? Był nakaz pracy, a nie teraz młodzi ludzie nie wiedzą, co ze sobą zrobić, bo to nie odpowiada, bo tamto nie odpowiada. Rynek zalany, tak jak właśnie z Waldkiem rozmawiamy, rynek zalany wszystkimi produktami. Kiedyś to naród produkcję robił, wszystko tam szło, wszystko się liczyło. Od żarówki po jakieś sukienki, po materiały. Słuchajcie, to jest droga na Białą Podlaskę i tam już powinno być lepiej, bo tam już jest główna droga na Terespol. Nie wiem, już czuję, powątpiewam sam, coś mnie noga zaczęła boleć, nie wiem o co chodzi, ale trzymajcie kciuki, bądźcie ze mną, bo to kurde, to nie może być tak, że ja w drugim odcinku nie dojadę do granicy. Szanowni Państwo, ja się pytam, gdzie tutaj są ludzie? Co to jest, jakiś Walking Dead serial? Że ludzie zniknęli z globu? Będziesz na drugim odcinku. Witam serdecznie, Jacku. Cześć. Mamy tutaj widza, moi drodzy, widz z okolic Konstantyna. Dobrze mówię? Konstantynowa. Leśna Podlaska, dokładnie. Leśna Podlaska. Więc rzut beretem, że tak powiem, od siemiatycz, nie? I powiem szczerze, że się udało złapać. Jak sytuacja, jeżeli chodzi o takie nastroje odnośnie Białorusi? No mieszkacie tutaj, że tak powiem, za płotem. Tutaj na lewo dosłownie, jakbyśmy na strzał poszli, to byśmy wyskoczyli w Białorusi. Jak ludzie? Wydaje mi się, że ludzie nie są tutaj w żaden sposób źle nastawieni do Białorusinów. Przez kupę lat, jak wiadomo, tutaj granica była otwarta. Jesteśmy tutaj niedaleko Białej Podlaskiej. Białorusini w zasadzie tu utrzymywali Białą Podlaską przez kupę czasu, więc wydaje mi się, że ogólnie nie słyszy się tego, żeby ktoś był źle nastawiony do Białorusinów. Jacku, czy uważasz, że bliżej nam, Polakom, tak mówię, generalizuję, do Białorusinów czy do Ukraińców? Wydaje mi się, że jednak jest dużo bliżej nam do Białorusinów. No jednak historia naszej kultury to nie jest tylko historia Polski, ale też i historia kiedyś tak zwanej Litwy, która no, obecnie jest Białorusią. No, przecież Mickiewicz na terenach dzisiejszej Białorusi. Wielu naszych bohaterów pochodzi z terenów dzisiejszej Białorusi. Oczywiście. Wydaje mi się, że to jest najbardziej zbliżona kultura do naszej Polski. A pracujesz z którąś z tych nacji, z Białorusinami, z Ukraińcami? Nie pracuję z żadną z tych nacji. Odnośnie do jednej i drugiej jestem pozytywnie nastawiony. Nie mam powodów, żeby jakoś źle się o nich wypowiadać. A na Białorusi byłeś? Nie, na Białorusi nie miałem okazji właśnie być. A za płotem? Bardzo żałuję. Najdalej na wschód byłem w Terespolu. Słuchaj, a czy jest jakiś powód, dla którego nie pojechałeś nigdy na Białoruś? Wiesz, nie ma żadnego jakiegoś większego powodu. Tak się zastanawiałem, żeby z żoną turystycznie po prostu pojechać. Ogólnie chcielibyśmy zobaczyć wschód, Rosję, ale no teraz nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Na Białoruś jako tako bym się chyba aż tak nie bał pojechać, ale jednak dalej na wschód bym wolał poczekać, aż się to wszystko uspokoi. Jeździsz dużo po Polsce, zajmujesz się drewnem, podłogi, przeróżne rzeczy. Tak. Nie? Prowadzisz tartak. Tak, prowadzę. Ostatnie 4 lata były takie, powiedziałbym, trudne. Nie do końca 4. 2,5 roku, 3 lata były bardzo trudne. Jeden rok, 2022, to była w najśmielszych snach. Tego nie mieliśmy, że może być tak dobrze. Ale ludzie, którzy dłużej byli w branży, mówili, że to, co zarobimy w tym dobrym roku, trzeba będzie oddać w kolejnych złych. No i trochę mieli rację w tym. A powiedz, jeździsz dużo po Polsce, widzisz różnice i czy wyczuwasz ten kompleks wschodu?
widzę różnicę. Zdecydowanie nie powinniśmy mieć żadnego kompleksu wschodu. Byłem ostatnio w kilku miastach, może tak powiem, w Polsce centralnej i takie pierwsze, co mi się rzuciło, jak tam jest brzydko. I to nie są pojedyncze miasta. My tutaj Biała Podlaska, Siedlce, czy mniejsze miasteczka, Międzyrzec, Łosice, my mamy wszędzie jakoś, nie wiem, jak takie piękne elewacje, porządek, jakoś to tak wszystko świeżo wygląda. No tam rzuciło mi się to w oczy, że tutaj zawsze był kompleks tego wschodu, a niepotrzebnie. Naprawdę u nas mam wrażenie, że jest dużo ładniej. Drodzy widzowie z centralnej, zachodniej, południowej Polski, proszę, zwracam się uprzejmie o uprzątnięcie podwórek. Biała Podlaska. Miasto przy samej granicy, praktycznie można powiedzieć, z Białorusią. No jeszcze kawałeczek, ale miasto ukierunkowane na Białorusinów, nie? Te duże sklepy, to wszystko przyjeżdżają. Handel z Białorusinami. Jak się wchodzi do tych sklepów, naprawdę dużo gwiazdeczek jest tax free i tak dalej, to właśnie pod gości z zagranicy. I dalej to jest. Tak, nadal jest. Białorusinów nadal widać białoruskie tablice. Ale aż dziwne, że teraz przyjeżdżamy. Chciałem pokazać kilka. Jednak tutaj, bo to jest jedyna granica Polska-Białoruś otwarta, więc jakoś to tam funkcjonuje, ale chyba też niezbyt często przyjeżdżają, bo tam na tych granicach się stoi godzinami. A właśnie, być może dlatego mniej tych tablic widać, bo coś oczywiście słyszałem, że zamknięta jest granica. Znaczy tam kolejki są jakieś takie, wiesz... Tak, tutaj jakiś czas temu były takie kolejki tirów, dosłownie od Terespola do Międzyrzeca Podlaskiego się ciągnęły. 30 kilometrów? Tak, oczywiście z przerwami tutaj na zjazdy. A ogólnie jak wybuchł ten kryzys z imigrantami na wschodniej granicy, bardzo zabawne to było już w pewnym momencie, bo jak jeździłem z Janowa Podlaskiego do Terespola, miałem około 5 przystanków z wojskiem i około 5 razy musiałem się zatrzymywać i otwierać pakę w busie, pokazać, czy imigrantów nie wiozą. No tak, z Afganistanu. Jest to, że z powrotem też musiałem się 5 razy zatrzymać. Zobaczcie, jakie to życie wspaniałe. Widz się zatrzymał, podrzucił i moi drodzy, ostatnia prosta do... Kurde, tutaj jakoś tak słabo nie ma gdzie stanąć, zaraz tutaj staniemy sobie, ale ostatnia prosta na granicę, no i będziemy próbować się przebić do Brześcia, pod warunkiem, że nas przepuszczą na granicy. Zdaję sobie sprawę, że to nie jest najlepsze miejsce na to, żeby łapać stopa, ale też zdaję sobie sprawę, że nie ma w ogóle innej opcji, żeby łapać tego stopa. Tam przy słupku sobie stanę tutaj i tutaj będę łapać, bo będzie gdzie mniej więcej się zatrzymać na takim pasie. Wrotycz! Szanowni Państwo, już bardzo rzadko spotykany ogólnie, nawet na polach polskich. Szanowni Państwo, tutaj z Alkiem. Spasiba большое, Alek, za podwiezienie tutaj. Pierwsza ciężarówka, Alek właśnie z Brześcia. Z Brześcia. Fajnie, bo tutaj powiem Wam, że akurat Alek będzie jechał na Kukuryki, a ja sobie wyskoczę właśnie na Terespol i będę jechać jeszcze dalej. Dobra, Alek pojechał. Kurde, ale powiem Wam, że no ta trasa to jest po prostu szok. Jedzie autobus na Terespol i ten autobus będzie tam nie wiem, z 5 godzin stał w tej kolejce. Polska, Białoruś i 11 kilometrów. Rozmawiając z Alkiem, pytam, rzucam takie stwierdzenie: Alek, nie lepiej byłoby Ci żyć w Polsce, jak pracujesz na ciężarówce w Polsce? Alek mówi, że Alek odparł wprost, mówi, że można zarobić w Polsce, ale życie jest drogie. 100% racji tutaj. Dajcie znać, co Wy myślicie, czy dla Was życie w Polsce jest życiem drogim. To jest ciekawe, z miłą chęcią przejrzę komentarze, bo to na pewno też da pogląd
plus minus, jak to wygląda w waszych głowach. Sąsiad takimi starymi oponami tutaj widzę, że pali w kominie. Przyznam szczerze też, że brakowało mi już bycia w trasie. Takiej wolności troszeczkę, takiego niemyślenia, odcięcia się od problemów. Naprawdę powiem wam, że podróż, tego typu podróż jest podróżą, jest elementem pewnego rodzaju jakiejś terapii. I ja łapię oddech, mogę się zrelaksować, mogę złapać dystans do spraw, które gdzieś tam się toczą. Mogę się po prostu zregenerować. O tak bym to ujął. No myślę, że tutaj będzie naprawdę bardzo dobre miejsce, żeby złapać kierowniku. A wy jak myślicie? No, idealne. Nie ma co narzekać. Przeciekawy jestem, jak będzie na granicy. Czy będzie jakieś fukanie, czy będą jakieś kontrole, czy będzie sprawdzanie bagażu, czy będzie jakieś prześwietlanie dzikie, ściąganie jakichś QR kodów na telefon, skanowanie, jakieś szmery bajery. A trzeba zaznaczyć, że mój paszport jest nowy, więc nie ma żadnej innej pieczątki na tym paszporcie. A nowy paszport jest paszportem zawsze z góry podejrzanym. I zawsze z góry zakłada się najgorsze. Obym nie miał racji. Szanowni Państwo, przejście w Terespolu jest kolejka, czy długa? Nie wiem, chyba na 2-3 godzinki, ale zobaczymy, podejdziemy tam, może ktoś nas zabierze. Zaraz wam przekręcę kamerę, zobaczycie sobie, jak to mniej więcej wygląda. No to teraz będziemy strzelać, będziemy każdego pytać od początku, tutaj jest granica, czy mnie zabierze. Ludzie nieufni, nie ma co ukrywać. Zobaczmy. Tutaj z 2 godziny na bank stoją. Powiem wam, że lekką ręką nawet może i 3. Ty, i będę pukać, przepraszam, czy mogę... Pińsk, czy mogę z państwem jechać? Ojejku. Cła, nie cła. Jesteśmy już 2 godziny na granicy po stronie polskiej. No i powiem wam, że trochę się to przeciąga. No zobaczymy, co z tego wyjdzie. Tutaj moja znajoma nowa poszła właśnie dokumenty odebrać. No i czekamy na rozwój wydarzeń. Teraz jeszcze wjechanie na stronę białoruską. Ale poszło, słuchajcie, poszło jak burza. Jest, nie wiem która, już późno jest. Ciemno jak nie wiadomo co, ale poszło jak burza, no elegancko. Szefowa na bezsłowej wódę i fajeczki kupuje. Ta moja znajoma nowa ogarnia. Tutaj granica. No poszło naprawdę bardzo, powiedziałbym, w szoku jestem, że tak szybko. No więc ja wyskoczę sobie w Brześciu, pójdę, poszukam jakiś nocleg, jakiś kąt i co? I zaraz się zawijam do spania. Kurczę, no bez problemu, ale jeszcze jesteśmy na granicy, tej bezsłówce. No mam nadzieję, że się uda bez najmniejszego problemu wyskoczyć, wyjechać, że tak powiem, i zwiedzić Brest. Powiem wam tak, jesteśmy w Białorusi. Gość mnie przetrzepał na tej granicy, tam przy samym wyjeździe, tak, że normalnie myślałem, że do szwów plecaka dojdzie. Czekajcie, ale coś tutaj nie gra. A, faktycznie, mordo. Tu jest chodnik, a ty idziesz po ulicy. Po co to się narażać? Powiem wam tak, no jesteśmy tu, gdzie powinniśmy być. Idę teraz do hostelu, ale gość był, nie wiem, czy on tak sprawdzał, żeby coś znaleźć, żeby się przyczepić, czy on sprawdzał po prostu dla sprawdzania. Bo on widział, bo my się dogadaliśmy z tą moją znajomą, że ja jestem, wiecie, tam w gościnę do niej jadę, bo ona też taki szmugiel trochę robiła. Bo tam jak Białorusik wjeżdża z Polski na Białoruś, to ma określoną kwotę towaru, który może wwieźć. No i załóżmy, tam chyba jest 500 euro. I ta moja koleżanka miała za dużo tego. O wiele za dużo. No i jak się domyślacie, moi drodzy, to dla niej na rękę było, że były 2 osoby w samochodzie. I moja znajoma nowa skorzystała z Grodna i ja skorzystałem. Pierwszy baner, który gdzieś tutaj się przewija, od razu promowanie, żeby wstąpić do służby. Ach, mobilizacja, mobilizacja. Nie wiem jak widać, ale ogólnie ludzi tutaj nie ma. Wszyscy na chacie siedzą. Pytam gościa, jak się nazywa kantor na wymianę waluty. A on do mnie mówi, że admienny punkt. Admienny. Ciekawe, nie?
Słuchajcie, tutaj jest główny dworzec kolejowy, co zresztą widać chyba całkiem dobrze. Może tego napisu nie będzie widać, bo niestety kamera nie jest aż tak super, ale jak spojrzycie, tutaj jest hostel 24 na dobę. No i ładujemy tam. Kurde, 24 na dobę hostel. Ciekaw jestem, ile kurczę będzie za nockę. Patrzcie na to. Wchodzisz tutaj. Mam tak, to tak wygląda ta kwatera. Kurde, za 60 rubli białoruskich. Nie wiem ile to jest, ale jestem sam niby. No i poszedłem wymienić hajs i się okazało, że na dworcu jest coś lepszego za 68. No to 8 rubli dorzucam i zaraz wam pokażę co tamten. Tylko muszę tutaj zwrócić teraz, powiedzieć jej, że ja tutaj nie chcę. Tutaj jest toaleta, w ogóle tu jest kuchnia, jest bardzo głośno. A ja lubię cicho, więc no kurczę, zaraz wam pokażę, dajcie mi chwilę. Ewakuowałem się stamtąd i idę na dworzec. Ja wam pokażę jaka miejscowa na tym dworcu. No mówię wam, kurde, bania rozbita. Jaka przepaść, zaraz sami zobaczycie. Zobaczcie tutaj, jak tutaj czysto jest. Jak tutaj wszystko jest dopieszczone. W ogóle jak to elegancko wszystko wygląda. Zobaczcie, jaki to jest styl. Można tylko czerpać inspirację. Proszę. I to mi się podoba. Charakter i historyczne aspekty w pełni zachowane. Jakbyśmy mieli porównać to trochę do afrykańskich klimatów, które były w poprzedniej serii, no to nie ma do czego porównywać, szanowni państwo. Krupnoga Dari. Kurde, no z tym rosyjskim to powiem wam ciężko. Tak o, wchodzisz tutaj, nie? Wchodzisz tylko na żyrandole do szefowej. Proszę zobaczyć. Hol takiego białoruskiego. O. Mamy to? Czekajcie, muszę te rzeczy po tego. Człowieku, gdzie tam taki nawier? Wyłącz to. Powiem wam tak, pani mnie pyta, czy na sutek. Mówię, na jaki sutek, ty? Ale jajca. A sutek to jest doba. I ona mi rozkminia w ogóle dała mi jakieś za 70 rubli. Finalnie w ogóle trafiłem do tego pokoju za 58 rubli. Pamiętacie tamten pokoik? Zobaczcie, przecież to jest wielki, jakaś wielka cholopa. Kurczę, jakaś lampeczka elegancka. Jest szafa, telewizor, wiatrak. A faktycznie tutaj okna nie ma. Nie zauważyłem tego. I zaraz pokażę wam łazienkę, żebyście mogli sobie też, wiecie, ogarnąć. O, no co, elegancko. Ręczniki, czyściutko. Kurde. Wentylator to jakby miało tu co najmniej wysadzić cały budynek. O. No i dzisiaj będzie degustacja jeszcze przed spaniem. Degustacja tego. Będzie degustacja, moi drodzy, kwasu chlebowego. Próbujemy kwasu. Ale ciemny kwas, dobry. Na 100 jeszcze kwas brozienny. Na 100 jeszcze kwas brozienny, ciemny. Dobry, no. Powiem wam, że naprawdę jestem pod wrażeniem. Ta pani do mnie mówi na sutki. Teraz słuchajcie. Ja płacąc 70 chyba tam 8 zł czy coś takiego, jak ona mi pokazywała ten pierwszy pokój, to myślałem, że jak zapłacę 78 zł, to od godziny 11 wieczorem, od 23 do 11 mogę tam być przez 2 doby. Taka moja logika. Ona mówi, że mogę być od teraz do 11 tam, a później muszę stamtąd wyjść i wrócić wieczorem. Jaki sens? Mówię. I ona do mnie mówi, że tam nie będzie na sutki, bo na sutki będzie drożej.
A ja mówię, kurde, o co jej chodzi? I ona później się, takie oświecenie, a nie, tutaj chyba też jest tańszy pokój. No za 58. 58 to jest jakieś 60 parę złotych. I mówię, dobra, no to może być. No tutaj bez okien. I też trzeba zaznaczyć, że ten pokój, szanowni państwo, jest bez pościeli. Tutaj pokazuję, bo też się zdziwiłem. W sensie nie ma tutaj pościeli, jest tylko ta poszwa. W sumie jest tutaj tak gorąco, że... A nie, jest. No, co to za ściema, kierowniku? Co tutaj zaniżasz tak zwaną jakość usługi hotelowej? Zobaczcie w ogóle, jak jest czysto, schludnie i te rzeczy nie są poniszczone. Też warto zaznaczyć, że to jest dworzec kolejowy i te pokoje są zarezerwowane też dla pracowników kolei białoruskiej. Ale mnie suszyło. No, więc taka sytuacja, moi drodzy. Wasze zdrowie. Pierwszy kwas białoruski. To jest dobry początek. No i pamiętajcie, kończymy odcinek. Zostawcie łapeczkę, komentarz i rzecz jasna podajcie odcinek dalej pocztą sandałową. Taką, jak się przyjęło już na kanale. Ja się cieszę, bo powiem wam, że miałem w planie już dłuższy czas, żeby wrócić na Białoruś. Na razie wam nie będę zdradzać, jaki jest kolejny krok, ale myślę, że dość szybko oglądając odcinki się domyślicie albo wywnioskujecie, więc dajcie się ponieść fali przygody, którą właśnie oglądacie. A ja się cieszę, że jestem tutaj. Co prawda pogoda nie rozpieszcza, bo mamy jesień, mamy październik, więc no cóż ja mogę, ale jestem. Mam dobry sprzęt, taki wiecie, że dzisiaj nie było mi zimno. I to jest naprawdę fajne uczucie. W sandałach bym tego nie zrobił, bo dzisiaj już bym w sandałach zamarzł, więc tak. No, zwiedzamy Białoruś, moi drodzy. Udało się wjechać na Białoruś. Moje, wasze zdrowie i co? Zapomniałbym. Jeśli macie jakieś ciekawe miejsca do polecenia na Białorusi, bo te odcinki praktycznie 1 do 1, znaczy no nie 1 do 1, to nie jest tak, że dziś nagrałem, jutro wrzuciłem, ale dziś nagrałem i za 2 dni wrzuciłem. Więc jeżeli mi napiszecie jakieś ciekawe miejsca, aspekty, tematy, które warto poruszyć na Białorusi, to ja to postaram się zrobić. Więc czekam na wasze komentarze z sugestiami, co można by było zobaczyć, gdzie pójść, co spróbować. Też na pewno wezmę pod uwagę. Wasze zdrowie, zdrowie was i nas. Polsza i Białoruś. Ja tak lubię kwas chlebowy. Czemu u nas w Polsce nie ma takich kraftowych kwasów chlebowych? Nie wiem. Nie wiem. Patrzcie na to. Gdzie to włączyć? Gdzie jest włącznik do tej lampki? Gdzie jest włącznik, ja się pytam. Nie ma żadnego przycisku. Co? Dotykowa? Ale zarąbista, ty. Nie no, ogólnie szkło nie przewodzi. Ale super. Ty, ja taką chcę. Nie, no to kurde, powiem wam, że bajka. W odpowiednim miejscu. Ała. Chciałem powiedzieć, w odpowiednim miejscu, w odpowiednim czasie. Dobranoc.